Siemanko, z tej strony PJ. Dostaliśmy do recenzji nowiutkie LeBrony 20, te akurat w kolorystce Pink Diamond. Zobaczymy, co mają do zaoferowania. Na początek samo pudło. Na boksie oczywiście widzimy motywy związane z LeBronem. Z tyłu jest wycięta 20, która symbolizuje numer tego obuwia. Co ciekawe, LeBrony 20 to dopiero drugi model w historii całego Nike, sygnowany przez nazwisko danego gracza, który doczekał się aż 20 modeli. Wiecie, jaki był pierwszy? Napiszcie w komentarzu. Poza tym na okładce mamy oczywiście standardowy motyw Strive for Greatness i wymienione wszystkie kluby w latach, w jakich grał tam LeBron, aż do LA. Dosyć o boksie, zobaczmy, co jest w środku. Pierwsze wrażenie buta zdecydowanie są zainspirowane kobiakami. Kojarzą się z piątkami, może szóstkami. Ciekawostką jest wystający służ. Nie przypominam sobie, żeby w jakichkolwiek innych butach do grania występowało coś takiego. Jedno, z czym mi się kojarzy, to z kolaboracją Nike z Ambush. Oczywiście mamy mnóstwo logowań, jak tutaj malutki pin z metalową 20. Na zapiętku tak samo lebrońska korona, również z 20. W środku też wszywka z kolejną 20. LeBron na każdym kroku przypomina nam, że to już 20 model. Jest to swego rodzaju restart dla tej serii, ponieważ totalnie nie przypominają swoich poprzedników. Od razu dostaliśmy niską wersję buta. Zawsze LeBrony były wielkie, zwaliste i masywne, a te są, jak to się mówi, szybkie. Jak dla mnie, but za pierwsze wrażenie i wygląd dostaje bardzo mocne 9 na 10. Dawno żaden but aż tak mi się nie spodobał. Przejdźmy do rzeczy, która interesuje zdecydowanie większość użytkowników butów, mianowicie do technologii. Całość podeszwy jest wykonana z kaszlonu. W środku mamy dwie poduszki zoom, jedna na pięcie, druga w przedniej części buta. Dodatkowo mamy jeszcze wzmacniającą wkładkę z włókna węglowego, którą możecie dostrzec w tym miejscu. But jest w całości wykonany z Flyknitu, który tym razem został nazwany przez Nike Sphere. Za samą technologię but dostaje ode mnie 6 na 10. Wszystko ma, co mieć powinien, natomiast nie ma w nim większych fajerwerków. Przejdźmy do kolejnej istotnej rzeczy, mianowicie do performance'u buta. Zacznijmy od wiązania. Klasyczne wiązanie, niczym się nie wyróżniające. Brak jakichkolwiek spinek, jedyne co to pin na dolnej części sznurówek. Kolejną rzeczą jest sztywność buta i to, jak pracuje. But z początku wydaje się naprawdę sztywny, jednak na parkiecie potrafi się on dostosować do stopy. Kolejna istotna rzecz to oczywiście trakcja. Jak widzimy, linie skierowane w różne strony, więc trakcja powinna być wyjątkowo dobra. I ostatnie, dla wielu najważniejsze, amortyzacja. Poduszki zoom w zupełności wystarczają nawet dla takich ciężarówek jak ja. Za performance dostaję ode mnie 8 na 10. Jest to świetna proporcja do grania, co już wiem z autopsji od kilku miesięcy. Przejdźmy do, w przypadku LeBronów na pewno, najcięższego kryterium oceny, mianowicie do ceny detalicznej. Ich cena to 930 zł w detalu. Za tą technologię wydaje mi się, że jest to trochę za dużo. Oczywiście jest to linia LeBrona i automatycznie trzeba dodać parę złotych do tego. Za cenę przyznaję tylko 5 na 10 punktów. Ten but mógłby być trochę tańszy. Czas na podsumowanie. Technologicznie jest ok. Cena mogłaby być lepsza. Feeling jest bardzo dobry. Design jest świetny. Łącznie LeBrony zebrały 27 punktów na 40 możliwych. Jak Wy oceniacie tego buta? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, stuknijcie w dzwoneczek i nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. Do następnego.